Dzień dobry, zaczęliśmy dzień 7. Spaliśmy dzisiaj w Jakwiku. No tak trochę na wypasie tam było, bo była sauna, pralnia, prysznice, market był blisko, więc uzupełniliśmy zapasy. Doładowaliśmy baterię, zrobiliśmy pranie. Znowu spotkaliśmy tam Jacoba, z którym dzisiaj będziemy się przeprawiać około 16, bo czekają nas dwie przeprawy. Jedna wiosłowa, druga motorowa. Poznaliśmy też tam sympatyczną, miłą parę z Tokio. Niezły kawałek ich tu przywiało. No, wbiliśmy Pineskę oczywiście na mapie. Twierdzili, że lecimy przez ten szlak, że to że 6 dni w trasie, tyle kilometrów, że lecimy, że oni idą o wiele dłużej. No i co, no dzisiaj zrobiłem trochę mniej kilometrów w związku z tą przeprawą, bo do 16 musimy czekać na łódkę i podejrzewam, że później jeszcze za 2 godziny będziemy szli i rozbijemy się gdzieś. No to tyle, no idziemy po prostu dalej. Obyśmy mieli taką spokojną wodę. Zbliżamy się do przeprawy z łódkami. Są dwie łódki, ale fajnie. Trzy nawet łódki. I czwarta? Dwie są tutaj szlakowe. Które te, co mówisz? Trzeba pobrać tutaj. Trzeba pobrać kamizelkę. Przeprawiamy się na drugą stronę łódką. No nie jest to takie zupełnie proste, jakby się wydawało. Stamtąd dopłynęliśmy. Musimy przepłynąć tam na drugą stronę. Tam widać znaczek. Dobrze, że dzisiaj w miarę spokojne jezioro, że nie wieje, bo gdyby wiało, byłby problem. Już jedna pani płynęła. Jedna pani płynęła z drugiej strony, w związku z czym na szczęście nie musimy brać więcej łódek, chociaż i tak były dwie, to byśmy nie brali. Bierzemy jedną, żeby dwie. Bierzemy jedną, żeby dwie zostawić tam, dwie będą tu i każdy będzie happy, zadowolony. Łukasz się nauczy wiosłować, w końcu może trochę ręce podbuduje tutaj, ale już Maruś... Stacja końcowa, środek jeziora. Siadamy. A i patrzcie, jak bierzecie łódki, bo niektóre nie mają tutaj wsporników specjalnych, żeby wiosła nie wypadały. No i w związku z czym, no niestety się gorzej wiosłuje. Mam wrażenie, że na tym samym miejscu. Nie, no gdzie? Już bliżej. Tu na środku jesteśmy. Patrz, No. że łódka na mnie Jest, ona do ciebie. Ja pierdzielę. No i następna przeprawa będzie o godzinie 16, ale to już łodzią motorową, więc my nie będziemy musieli za bardzo ingerować w to. Łódka. Reka stara. Przeprawiliśmy się na drugą stronę jeziora. Droga
do kolejnej przeprawy nie jest zbyt sympatyczna. Jest bardzo wąska, jest dużo kamieni. Niekiedy momentami slalomami idziemy, więc nie poruszamy się zbytnio szybko. No ale mamy nadzieję, że na godzinę 16 dotrzemy do miejscowości, do miejsca, którego się przeprawimy na kolejny brzeg. Trzeba uważać, żeby sobie nogi nie poskręcać. No ogólnie szlak nie należy do najłatwiejszych. Muszę przyznać. Jest dużo zejść, wejść, o proszę bardzo, jakie zejście. No i można pojechać na pupie. Można na pupie pojechać. Kolejna roztrzaskana już łódka. Ogólnie szlak widać jest na prawie, więc co chwilę widujemy takie właśnie oto dechy, o czym już wspominaliśmy wcześniej. Patrzcie, co tu się dzieje. Jak to się idzie, że się nie idzie prawie. 4 km w godzinę 10. No, żebyśmy się tylko nie spóźnili na przeprawę, bo jak nie, to dopiero o 8 rano. A to by nam poplątało szyki. To praktycznie trzeba biec. Tylko żeby nie wpaść do tego błota. A, czekajcie, tam. O kurwa. O, strasznie. Pośpiech jest złym doradcą. No i takie salowniki. Ua, kurde, ale bym się przewróciła do wody. Spotkaliśmy kilka osób po drodze, które wracały z tej przeprawy łodziowej. Zostało nam prawdopodobnie 7 km, aczkolwiek jeszcze do końca nie wiemy, bo jedna osoba mówiła, że 3, druga, że 6, jedna, że 7, więc podejrzewamy, że około 6 będzie. Patrzcie, tu jest, siedzi jak w buszu. No dobra, udało się ogarnąć numer telefonu. 13 km jest jeszcze tam. Znaki kłamią. Znaki kłamią, słyszeliście? Dobra, dzwonimy może, co? Do Kostka. A czekaj, jak Kwik, to tam. 10. Dobra, a ten drugi? To wszystko się zgadza, dobrze. Słuchajcie, podeszliśmy. Teraz jesteśmy na górce. Jeszcze nie weszliśmy do końca, ale już prawie idziemy. Mamy tylko w zasadzie 3 godziny, żeby dojść do łódki, do przeprawy, aż nas Pan zabierze na drugą stronę. Nie wiem, co tutaj Wam powiedzieć jeszcze.
Złapał nas oczywiście deszcz. Założyliśmy kurtki. Deszcz przestał padać. Zdjęliśmy, też zaczął. I taki miszmasz. Mało tego. Nie robiliśmy żadnego odpoczynku. Jeszcze od rana. Znaki tutaj też przekłamują strasznie. Kilometry. Mapa mówi co innego. Mapa mówi co innego. GPS też co innego. Tak samo z drogowskazy też. Kurde, co innego. Jak tu się wplanować w cokolwiek? No nie da się, nie da. Po prostu się nie da. Dobra, trzeba dojść do godziny 16. Mamy czas. Chyba nie będziemy robili postoju. Po prostu trochę musimy nadgonić. Ale dobra, idziemy. Połowa za nami, można powiedzieć. Jeszcze połowa. O kurczę. Idziemy. Wyszliśmy z tej pipidówy tam na dole. Chcieliśmy się na nią wdrapać. Z lewej strony widać, że pada. Ciekawe, czy nas trafi, czy nie trafi. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to już blisko, bo nogi to nam nie powiem w co wchodzą. Jakieś jeziorka widać, ale to są jeziorka jeszcze takie tutaj malutkie, to nie te jeziorko. Podejrzewam, że musimy zejść zupełnie na dół, żeby się dostać na łódkę. Idziemy. Chyba zdążyliśmy. Jeszcze trochę czasu. Zaczął padać deszczyk. Ale jeziorko już widać, to dobrze. Dobry znak. Przed nami chmura przechodzi, akurat deszczówka jakaś. Ogólnie, żeby przeprawić się przez to jeziorko, trzeba dać szybciej znać sternikowi. Można jego numer znaleźć na plakacie w tym hostelu, w którym byliśmy. Ewentualnie nie wiem, czy w internecie też nie byłby dostępny. Można napisać SMS-a, nie trzeba dzwonić, wtedy poinformować, że czekacie na przeprawę. Są 2 terminy godzin przepraw, 8 i 16. My na 8 nie zdążyliśmy, no bo nie byłoby jak, więc o 16 chcemy sobie dzisiaj przepłynąć na drugi brzeg. Tych przepraw ogólnie będzie więcej w całej Szwecji, tak jak tu idziemy znacznie na tym Kungsledem, dlatego że no będziemy tak przekraczać te jeziorka cały czas, co nas właśnie ratuje poprzez takie przeprawy. A tak to jak niby. Dwa kilometry do łódki w końcu. Masakra. No masakra. Straszne to było. Jakby napisali na znaczku, że jest mniej kilometrów, to byśmy tak nie gonili, a nie raptem 19 się wyłoniła, miało być 15 łącznie. Jest godzina 13:10, a my mamy tylko 2 kilometry na szczęście do łódki. Całe szczęście. Odpoczniemy sobie tam, rozłożymy kocyk, którego nie mamy, ale sobie wymyślimy. I będziemy czekać na przeprawę, chyba że coś się może coś się zmieni.
Jesteśmy po drugiej stronie. Przeprawiliśmy się łódką. No i teraz idziemy. Jaka czas. Spójrzcie na to. It's beautiful. It seems like in Alaska. Totally. With the salmon. Oh my goodness, it's so nice here. Around 5 kilometers. 5 kilometers, not 4.5 or something. Yeah, okay. They're more spectacular than the others. But Kończymy dzień 7. Jest godzina, no dochodzi 20. Szukaliśmy miejsca, wcześniej był dość dobry spot, ale stwierdziliśmy, że no, trzeba jeszcze dokręcić te ze 2-3 km. No bo później będzie po prostu łatwiej, bo te przeprawy się zaczynają, trzeba kombinować, że albo się płynie rano, albo około 16-17 się traci dzień, no, tak jak dzisiaj na przykład. No, pływanie motorówką było spoko. Nie wiem, z 5 km chyba płynęliśmy. Jak wysiedliśmy, to właściwie od tamtej pory nie spotkaliśmy nikogo. Jest tu cicho, strasznie cicho. Bardzo dobrze. Nie ma tu nikogo. Teraz właśnie pomału se jemy lioflizaty znowu. Aż do znudzenia. No, ale to jest najlepsze. No, w sumie dzisiaj nie ma aż takiego zmęczenia nóg, ale bardziej takie zmęczenie mentalne. Jutro pewnie wpadnie nam gdzieś nocleg, nie wiem, gdzieś na tych górach. Prognoza jest dobra. Szliśmy cały czas ze swoim Szwedem, właściwie to nam trochę dupę uratował. Nie Szwedem, Norwegiem. Jezu, Norwegiem, sorry. Jacob, no uratował nam Alina, tyłki. mówiłaś o tym czy nie? Nie. To właściwie, no bo ja się zakręciłem i wcześniej idąc na przeprawę spotkaliśmy jakąś kobietę Polsówkę. i spytałem się, czy ma numer do człowieka, który tu tą przeprawą zarządza, żeby po prostu się umówić. Dała mi ten numer. No to Wysłaliśmy zadzwoniliśmy. zadowoleni. Okej, on będzie czekał. Happy. Trochę pogoniliśmy, później się okazało, że jest mniej tych kilometrów, więc spoko, siedzimy. Za 10:05, facet pisze, gdzie my jesteśmy, co nie? No, on tam napisał, że... No, my napisaliśmy, że jesteśmy przy tych domkach, że my tu żadnej... Przy takiej zatoce właściwie jesteśmy. On pisze, że no to 50 metrów na wschód. No, ale tam nic nie ma. No i później się okazało, Jacob odebrał telefon, że to nie ta przeprawa. To ta przeprawa za 2 dni. No i zrobiło nam się strasznie głupio. Przeprosiliśmy człowieka. No, stwierdził, że nic się nie stało i Chcieliśmy zapłacić mu, a konto chcieliśmy mu pieniądze. zapłacić za ten pusty rejs. Tak. Stwierdził, że nie ma takiej potrzeby i zaprasza do Kwikiok, jak tam będziemy, to żebyśmy się odezwali, że nie ma problemu, więc tutaj ludzie są zupełnie inni. Bez spiny kompletnie. No i przyszliśmy trochę z tym Jacobem, szukaliśmy miejscówek. Fajny spot znaleźliśmy, ale stwierdziliśmy, że jest za blisko, więc po prostu nadrobiliśmy. No i znaleźliśmy sobie taki spocik. Mam jeszcze trochę bałagan, bo rzeczy nie poukładane na kwadracie.
No, ale tu jest nas namiocik, śmieci nie widać na szczęście naszych, a tu moje rzeczy, tu jakieś miejsce na ognisko i tam mamy widok na jakiś tam masyw górski. Nie chce mi się tam wchodzić, chyba idziemy gdzie indziej, pod słońce trochę będzie. Tu jest kolejna górka, myk, 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 fik, 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 ale no jest tu pięknie po prostu, sami popatrzcie, cisza, spokój, spokojna woda, zdatna do picia, w ogóle nawet filtra nie trzeba używać w jakichś tam skrajnych przypadkach, myślę jakby ktoś z kałuży brał. No tak, tutaj wody w brud jest wszędzie. No i co, no i ogólnie prawdopodobnie się jutro z Jacobem spotkamy gdzieś na trasie albo za 2 dni, bo myślę, że się rozbił gdzieś niedaleko, może jakieś 2-3 km stąd, no ale po tych kamieniach to się dość długo idzie. No i w Kwikiok mamy plan zjeść coś dobrego, bo podobno jest dobra kuchnia, no ale musimy to zgrać w czasie, a to nie jest takie proste. Niezbyt szczególnie. No i myślę, że zjemy, ogarniemy się i idziemy do naszej górskiej chatki namiotowej spać, więc do zobaczenia jutro.